Siemanko, pozdrawiam z amazońskiej dżungli. Dzisiaj pływa nasza łódź. Szefu powiedział, że idziemy spróbować whisky z dżungli, ale nie wiem, czy żartował, czy naprawdę idziemy spróbować. Paweł, spróbuj ty. It's good? It's good, it's spicy. Spicy? Super spicy. Yeah, let's go. How is it? It's good? Good. Try. No, but maybe my brother want to try. Paweł, try. Yeah, let's go. Good one, brother. Yeah. Okay. Wow. No dawaj. Wow. Nie ściemnie, tylko żuj. Na język, w zębach nie poczujesz. Ty mi nie ściemniaj, ty. Aż tak? O kurwa, mi to robiło. Przecież ty ściemniałeś, zębami to przeżuwałeś. Nie, ja tylko widzę. Aż tak? Czerwony się zrobiłeś. Paliwary, kurwa. Wszystkich pali tak ryj, że szok. Tylko ja nie spróbowałem. Ja nie jestem szalony. Jak przewodnik mówi, że to jest spicy, na pewno jest bardzo spicy. A, idzie buteleczka. W plastiku przeżarte będzie mocno. To dobry bimberek będzie. No. O, szklaneczka i się zaczyna. O, to ma być spokojny wyjazd. Właśnie. A jak ty jeszcze to teraz przepijesz bimbrem, to będzie żygane na bank. Szklaneczka taka delikatna. O Jezus, ile on leje tego. It's sugar cane juice, honeybee, sometimes with ginger or bark trees. Let's go. Vodka or jungle whiskey. Jungle whisky. Poquito también. Mucho. ¿Sí? Dobra, mój zawodnik na misji. Bimberek z dżungli. Spoko. Dobre? Słodziutkie? Poliżaj nocki. Ay, el pollo. W ogóle to nie jest mocne. Nie, w ogóle? Delikatnie, ale No, tak. ale 1/3 szklany mi nalał. Nie, pal normalnie. Tak aż? Duży łyk, mówię ci, no normalnie, no, nie jest mocne. W ogóle nie jest mocne. Just drink. Jak sake. A nie, sake is Japan. In Korea, what do you drink in Korea? Big. Finish, one. To jest dobry. O, no finish. O Jezu, ale bym go załatwił chęcią. Ojej. Parę szklaneczek. Powiem wam tak, jak nasze wieczorne wyjście z latarkami zaczyna się od butelki bimbru. Idziemy do dżungli amazońskiej. Ale to jest chyba, żeby nas strach było. Chyba idziemy szukać anakondy, tych tarantul i tak dalej, a zaczynamy od butli. Coś czuję, że Piotrek będzie na rękę brał tarantulę. Anakondy tak, jak łańcuch. Może tak być. Ale fajnie, ale smaczne to, nie ma co gadać, naprawdę. Nic nie gryzie w gardło. Jak dobry bimbrek z Podlasia. Oho, teraz szef zaczął mieszać. For, you know, for dinner. Or for relax when you go to jungle. Paweł, jak to się skończy? To się skończy tak jak zawsze się kończy. Picie z nieznanego alkoholu. Ktoś jutro może nie widzieć. Alkohol metylowy z mety kupiony. Gracias. Thank you. ¿Cuánto cuesta esta una botella? Una botella, Sí. 10 soles o puede ser 25 soles. 25, Ah, 25. estamos dejándole 10. 25, no to w Polsce tanie, w Polsce za dychę kupić kiedyś w dobrych czasach. Gracias, bye bye. To tak turystycznie chyba było. Nie wiesz, że lokalnie kupują po tyle. Za tyle to on pewnie 3 butle kupi. Na tyle to on robi pewnie 20 litrów. No. Ale z czego to jest sfermentowany? Trzcina cukrowa i coś tam jeszcze. Miód i coś jeszcze, no 3 jakieś rzeczy. Ale to drugie było tylko sfermentowana trzcina cukrowa. Ale okropne było, co? Taka niedobra woda. Woda z kapusty jest pyszna. Ale to nie, właśnie to smakowało jak taka niedobra. Ja mówię, mam wodę z kapusty i wodę z ogórków kiszonych. Pycha. Dawno nie piłem.
płynie. Nic prawie, mówię, że ciekawie się płynie. Nic już prawie nie widać. A my sobie pływamy rzeką. Dobra, kolacja zjedzona i teraz wybieramy się na nocne szukanie zwierząt w dżungli. Zapowiada się niezła przygoda. Dobra, ruszamy. Wchodzimy w dżunglę już. Zaraz się zaczną przygody. Co on tam kombinuje? Powiem wam tak, jedno co nasz pan przewodnik potrafi dobrze zrobić, to kurde podnieść emocje do góry. Co nie Paweł? To mu wychodzi idealnie. Człowiek się zastanawia parę razy, czy kroka postawić. Dobra, powiem wam tak, jak nas coś tu nie zerze w nocy, to będzie cud, a dwa, jak nas wszystko to co lata nie zerze, to też będzie cud. Skorpion. Coś co tam szama. No wygląda jak taka ogłuszona. Patrzcie, jaką tarantulę wyczaiłam. Sobie siedzi na drzewie. Amazońska dżungla, moi kochani. Patrzcie, tu jeszcze jakiś spider. Jak ma długie nogi. Ala by była zachwycona takiej wyprawy. Ala uwielbia pająki. Monia pewnie też, co? No, Monia to jest. Patrzcie, kolejny koleżka. Tylko ma długie nogi, szok. Żebym w chacie takiego zobaczył, to koniec. Dobra, mieliśmy drugą tarantulę, ale się schowała. A szkoda, bo była większa jeszcze od tamtej. Dobra, zaczynamy trochę wracać do domu, bo już dość daleko się oddaliliśmy. No, faktycznie jak zobaczyliśmy wszystko, co chcieliśmy zobaczyć. O, następny skorpion. To jest mniej szkodliwy chyba, nie? No to jest mały, to ja miałem dużo większego. Siemanko, siemanko, 6 rano, pobudka i ruszamy do dżungli znowu. Znaczy ruszamy do środka dżungli. Spanie wczoraj na hamaku nie wyszło, niestety lało tak, że szok, ale najważniejsze, że już nie pada. Najważniejsze, że będziemy mogli dalej korzystać z tego, co mamy tutaj i właśnie zaraz ruszamy szukać kolejnych zwierząt. Co na Pałach się spało? Cały recap. Spało się fajnie. No na tych hamakach by się nie Ja spało, myślę, tak że dobrze. gorąco jak nie wiem, ale nie było tak gorąco. Na hamakach też by było fajnie, ale jak się nie dało, to Ale się nie dało. po tym, co wczoraj poglądaliśmy w dżungli, to może nawet fajnie, że się nie dało. Kropił deszcz, ja mówię, w deszczu nie śpię. Nie ma co, jak lało, to nie ma co. Szósta 30 i wchodzimy do dżungli. Zobaczymy, co o poranku dżungla pokaże. Ja wam powiem tak, że po tym i tak już coś wczoraj widziałem. Satysfakcja jest, także spoko. Zaczyna się. Wczoraj nam w ogóle nasz przewodnik opowiadał, jak się raz w życiu zgubił w dżungli. Mówi, że 12 godzin nie było, był jeszcze z jednym jakimś gościem. Mówi, że było bardzo nieciekawo. No i też w nocy się zgubił, w nocy, nie w dzień. Także jak my wczoraj zgasiliśmy na chwilę wszystkie latarki, się robiło tak ciemno, jak nie wiem, to musiała mieć niezłą akcję. Zgubić się w takim miejscu, no nie fajnie. No, wiecie, to były wszędzie, no gdzie nie płaczy, znaczy, no, może nie bez przesady, ale co chwilę było jakieś, widzieliśmy skorpiony, widzieliśmy pająki, tarantule.
inne jeszcze zwierzęta i weźcie się zgubcie w takim miejscu. Organizują też takie wyprawy, że na przykład idziecie na tydzień do dżungli. Właśnie albo hamak, albo namiot. I się po prostu idzie w głąb. Tam podobno już wiecie, się dochodzi w takie konkretne regiony tej dżungli. Takie gdzie żyją naprawdę bardzo dużo tych zwierząt różnych żyje. Totalnie na takiej zajawce. Ale powiem wam, nie wiem, czy bym chciał iść na tydzień do dżungli. Jednak nie ma żartów. Trzeba być mega kozakiem, mega obeznanym we wszystkim. No wiadomo, że idziecie z lokalsem. No ale jednak sam fakt. Tak samo jak ja do tej dżungli, to Paweł do dżungli w Mumbaiu na tydzień. Paweł, chciałbyś zamieszkać na miesiąc w Mumbaiu? Nie, na dole jeszcze był luz. Tam na południu. Tam bym mógł pomieszkać w Sulao. Ale nie na północy miasta. Brazilian, hebea brasileña. O, drzewo kauczukowe. Caucho. O, ale śliskie. Trzeba uważać, bo śliskie jest takie, że szok. Patrzcie, jakie drzewo. Pan nam mówił, że kiedyś w starych czasach tu używali tego jako klatki, jak ktoś gdzieś coś narobił. Ale to w sumie musieli to nieźle to jeszcze zabezpieczyć, przecież spokojnie mi się przecisnął. Chociaż patrzcie, tutaj każde ma jeszcze takie małe kolce. Jedyne co słychać to ptaki. Pszczoły jak słychać. No, pszczoły mocno słychać, no. Gniazdo takie dupne. Gdzieś całe gniazdo, faktycznie, no gdzieś gniazdo jest na pewno. Znaczy ul, nie gniazdo. Powiem wam, że amazońska dżungla mega, naprawdę. Patrzcie, jaki ślad. To nie jest fajna informacja, że on tu był wczoraj. Idź przodem. Paweł, trzymaj maczetkę przygotowaną w razie, że będziesz później królem dżungli. Ja myślę, żebym sobie sam zrobił, zanim on mówił. No. Szczerze, był jak w Japonii, harakiri. No, myślę, że to lepsze niż być rozszarpanym przez jaguara. Najlepsze jest to, jak opowiadał wczoraj, że to trzeba iść 2 tygodnie w dżunglę, żeby zobaczyć jaguara. A chyba się coś zmieniło. Chyba jakiś się zagalopował i się zgubił tutaj. Znacie te filmy, co zawsze idzie ktoś na końcu i nagle znika? Mówię Paweł, żeby tak nie odwalał. Ci głowa zaraz nie znikła. Wracamy już pomału. Jedyne co widzieliśmy dzisiaj to komary. Powiem, że z komarami to jest ciężka sprawa, także niby nie ma teraz tego problemu tutaj z żółtą febrą, ale ja bym wam polecał i tak, że mieć szczepionkę na żółtą febrę, bo kurde różnie może być. A to zresztą się do wielu krajów przydaje. I w Afryce, i w Ameryce Południowej. Jak ktoś podróżuje oczywiście, o to chodzi. Patrzcie, jak to się teraz wszystko spina w całość. Wczoraj ten typek dziwnym trafem miał spluwę. W razie czego, jak na jaguary, ale już nie ma, to tylko tak miał. W razie czego. No a to nagle dzisiaj widzimy ślady. No, też takie, to pewnie wyglądały na stare, co najmniej 12 godzin. No. Może tak mówię, tylko że turyści się nie bali, że ich nie ma. No ale trochę się narobił przypał, no bo ślady znaleźliśmy. Czyli są. A tak
wczoraj ten przewodnik opowiadał przecież, nie? To co? Że weszedł z taką turystką do tego, ten drugi. No. I że wyskoczył jaguar. To mówi, że taką panikę wpadła, że zaczęła go pchać na niego, na tego jaguara. Co ty gadasz? O, to tego nie słyszałem. Dobra, no powiem wam, że tutaj o tych przewodników na pewno by się takie historie słyszało. Wczoraj ten nasz też fajne historie opowiadał. Znaczy oni nie jedno to przeżyli. Nie wiem, czy wiecie. Co skurczyły. Maczeta nie jest potrzebna. W klasztorze Shaolin 15 lat. Coś tu się ma pojawić, wiadomo, zaraz. Jest jakaś ryba elektryczna, mówi, że one potrafią zabić człowieka. Że mają tyle mocy. Patrzcie, jaka ogromna. No way. Tylko długo. Widać na filmie? No. How many volts? Oh, could be more than 100. Ponad 100 voltów ma mocy. Come on back. O, cofa się do tyłu. Wow, look. No widzicie. I patrzcie to. Wchodzicie sobie w dżungli, a umyję się. Wchodzę sobie do takiego tego bajorka. Bo na przykład boicie się wejść do Amazonii, piranie, kajmany i tak dalej. A tu wypływa wam taka ryba znikąd i psz, i cyk. Możecie zginąć. Dżungla jest bardzo niebezpieczna. Na każdym kroku się coś czai. Dlatego dobrze mam tutaj ze sobą Pawła z maczetą. Od razu mi lepiej, nie? Patrzcie, jak leci, chłopie. Panie, nie wiem, czemu ty nie jesteś tutaj przewodnikiem. W paru lasach byłeś w życiu. Patrzcie, patrzcie jak ty nie, ty bardziej łamiesz, to nie tniesz. Powoli dali taką maczetę, żeby sobie krzywdy nie zrobił przypadkiem. Przewodnik wziął teraz jakąś stonogę na ten, taką dużą. Zesrała mu się na rękę, zwinęła w kłębegi. Tyle było z oglądania. Dobra, koniec wyprawy. Patrzcie w ogóle, jaka jest pogoda. Jak sprawdzałem pogodę, jak byliśmy na Machu Picchu, pokazywało, że tutaj będzie 4 dni padało. 80%, czyli mało padać praktycznie cały czas. A co mamy? 2 dni słońca. No w nocy polało trochę, ale to w nocy nas nie interesuje. Ważne, że w dzień możemy eksplorować. Zaraz zawijamy patyki i jedziemy łowić. Znaczy najpierw śniadanie, a później jedziemy łowić piranie. Znaczy płyniemy. Jeszcze zanim wyjedziemy z dżungli, trzeba na sam koniec sprawdzić plecaki, czy przypadkiem do środka coś nie weszło. No wiecie, jakby skorpion, tarantula, to może się tak stać. Powiem wam taką sytuację. Moja koleżanka Natalia, pozdrawiam serdecznie Natalia, przywiozła na przykład skorpiona w plecaku z Pakistanu. Jak byliśmy na wspólnym wyjeździe w Pakistanie, jakoś miesiąc później, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, jej mama w domu znalazła skorpiona, gdzieś tam był pod łóżkiem czy gdzieś. Wyobraźcie sobie, w domu, gdzieś chyba na Śląsku gdzieś. I zadzwonili po ludzi, którzy przyjechali, wziąć go po prostu. I wyszło, że to jest właśnie przywieziony z Pakistanu bardzo, bardzo niebezpieczny skorpion. W ogóle wyobraźcie sobie, jaka sytuacja. Przecież to dziabnąłby kogoś, no i koniec. Strasznie to było niebezpieczne, dlatego trzeba też na to patrzeć. Jak jesteście w takich miejscach, wiecie, my wczoraj tutaj widzimy skorpiony, widzimy pająki, także trzeba po prostu sprawdzić swoje rzeczy na sam koniec, dokładnie przeglądnąć, zamknąć, no i tyle. No, teraz czekam na obiad, chwila przerwy, znaczy jaki obiad, na śniadanie. Chwila przerwy i robimy swoje dalej. Ważna sprawa jest taka, z okazji Black Friday zrobiliśmy dla Was fajną promocję. Nie dość, że cały zestaw dostajecie taniej, to jeszcze dodatkowo dostajecie shaker z podróżek Wojownika Gracji, który jest taki fajny, bo możecie z nim robić shake'a, plus dodatkowo jest osobno jeszcze przegródka na tabletki, także przyda się na pewno. No, także polecam serdecznie, wchodźcie na SFD i kupujcie cały zestaw. Promocja trwa z okazji Black Friday do końca miesiąca.
Dobra, próba ładowania powerbanka numer 2 przenośnym solarem jest 65%, godzina 8:20. Zobaczymy za godzinę, ile będzie. Słońce jest full, także powinno działać. Śniadanko, które dla nas przygotowali: ananas, banan, jajecznica z warzywami, bułeczki. Nie ma źle. Paweł relaksik. Przypłynęła po nas łódź. Płyniemy zaraz łowić piranie. Trzymajcie kciuki, żeby się udało coś złowić, bo chcę spróbować, jak smakuje pirania. Ciekawe jest to, że jak pytaliśmy na targu, to mówili, że nie, że tu nie jedzą pirani, bo to jest niedobre i że mają lepsze ryby. Pytaliśmy naszego przewodnika, który jest, wiecie, z dżungli, a mówi, piranie są pyszne. Bardzo dobre. Także dzisiaj może się przekonamy, jak nam się uda w ogóle jakoś złowić. Bo to też nie jest powiedziane na 100%, że się uda. W ogóle też fajnie, żebyście wiedzieli o tym to, że tutaj właśnie jak jesteśmy w tych takich dorzeczach, malutkich rzekach, co płynęliśmy też wczoraj, to tutaj piranie występują. Ale tam na przykład, gdzie były delfiny, gdzie jest tak, wiecie, szeroko i tam płynie cały czas, to tam pirani podobno nie znajdziecie albo bardzo ciężko. Że one tu raczej w tych takich spokojniejszych, malutkich wodach występują. Może dlatego, że tam są korale. No i tam jest koral, no. No i tak, minęło, nie wiem, niecałe 2 godziny i jest 75%. Także coś tam działa, sprawdza się. Paweł na holiday, było blisko. Żartowałem. Paweł na holidayu w amazońskiej dżungli. A co? Trochę słoneczka. Trzeba się popalać. Wrócę blady i co będzie? Z wakacji. W Tajlandii, no o właśnie, w Tajlandii tego nie ma. Dobra, Paweł, mam nadzieję, że złowimy troszkę tych pirani. Musimy. Dobra, dopłynęliśmy i tu będziemy łowić piranie. Paweł, wskakuj. I dookoła tylko słychać naturę. Dobra, przygotowujemy mięsko, żeby było na haczyk. Chicken. Twój stary na rybach. Dobra, Paweł. Wyciągaj flachę. Jak to wypadzie na ryby, wyciągaj flachę. Lubi pływać. Jak Rybka lubi pływać, tak jest. Jak mamy coś złowić, to trzeba zanęcić. We splash. The way how we do here, we splash at the beginning, and then we put the bait. Yes. When you feel the nibbles, pull up. Yes. If you feel the nibbles, pull up. Yes. Okej. Like this. That's the way. Feel the nibbles, pull up, because fish are there, and we have to be patient to do this. Patient and great humor. Okay. O, brawo. Dawaj, Paweł. Musimy obiadek mieć. Trzy godziny później. Nie takie piranie się łowiło, nie? Siup. Siup. Okay. Jest! Paweł ma piranie. Ty daj jej teraz palca. Nagraj mi prosto. Dobra, Paweł złowił już swój obiad. Pokażę. No, może pojeść nie pojesz, ale rybę masz. Ma zęby? Co? No właśnie, no ma zęby. Daj palucha, spróbuję. Nie będziesz czuł. Jest następny i to duża taka. Okej, this one is good for lunch. Yes, we're gonna keep. Powiedziałem ludzi, którzy siedzą na rybach na przykład parę dni. Wódeczkę pije, a nie na rybę. Wymówka, żeby z domu uciec. Dobra, mamy catfish. Jakie ma dziwne te, nie? Jakie ma wąsiska, ty.
Ledwo coś złapa, ale... No, mi przed chwilą brało, ale... O, bierze znowu. Patrzcie. Bierze znowu, ale jeszcze nic nie złapałem. No. No i dobra, kończymy po ponad 2 godzinach łowienie. Po 3 nawet, nie wiem. Rekord 3 ryby. Znaczy, oczywiście u mnie 0. Paweł jedna takie małe. Ale co, To czy tak- nie tak liczy jakby- się wielkość, jakby- a liczba? A to był przypadek, ktoś ma zaczął. Przewodnik duża i na duża. Łamie, bo moja była największa. Cała wioska się tym wyżywi zaraz pewnie. Jak dla niego to była duża, to wyobraźcie sobie, jak on mówi coś, żeby coś duże. Gigant! Patrzcie, jaka piękna pogoda w dżungli amazońskiej. Coś pięknego. Mega jestem z tego zadowolony. Idę drugiego powerbanka ładować. W tamten 100%. Elegancko. No ale słońce też jest bardzo mocne. Teraz czas na relaksik. Czekamy na obiad. I za jakieś 2 godziny płyniemy z powrotem. Pawlusz na łodzi. Przygoda z... Amazońską dżunglą. Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Przepraszam, gdzie my jesteśmy w ogóle? No. Robiona chłopak swój kambo robił też, ale nie zadziałało za bardzo. Tylko się źle czuję. I my właśnie ruszamy. Zaraz ruszamy w drogę powrotną, bo właśnie on ma samolot do 19. Musimy zdążyć wrócić. No właśnie przed chwilą delfin był. Jest tu też możliwość podróżowania takim hotelem. Patrzcie, akurat wpływamy do miasteczka i jaka ulewa tu idzie. Oho. Nieciekawie, już zaczyna właśnie padać. O, patrzcie, tutaj warsztat na wodzie. Jakby się komuś łódka zepsuła. Oj, ciekawe, czy zdążymy wyjść. Ej, mieliśmy takiego farta, że sobie nie wyobrażacie. Właśnie tak lunęło. No, co do minuty przypłynął, naprawdę. Ale fakt. Patrz, jak się kupi za duży pokrowiec na ten, to się przydaje. Nie, ale to jest głupie. Ale to nie jest głupie. To nie jest... Na przyszłość. Paweł, jak coś działa, a nie pasuje, ale działa, to nie jest głupie. No, ja będę mokry cały. Wow, patrzcie to. Ale najgorsze dopiero do nas idzie. Się tak ciemno tam zrobiło. Patrzcie, jakie mają osłony z przodu, żeby po nich nie padało. No, Rzębaczek oczywiście też, tylko tam widzi troszkę i można jechać. Chyba eleganckie to mają, co?
czy wiecie, ale to jest bardzo sławny budynek tutaj. Budynek, który był zaprojektowany przez Eiffla, czyli tego, co są wyżej Eiffla w Paryżu. I to jest typowo budynek cały z metalu. Blachy, czy z czego tam chcecie. No jest metalowy. My już na lotnisku i zaraz wylatujemy. Ogólnie było świetnie. Lecimy teraz do Limy, a z Limy następnie ruszamy do Bogoty. Nie takie Bogoty, do Medellin. Do Medellin, w Medellin zostajemy 3 dni. Paweł wraca, a ja lecę dalej. Jeszcze parę fajnych miejsc zobaczycie w grudniu. Ja jeszcze nie koniec tej podróży. Już minęły mi 3 miesiące tej podróży. Powiem wam szczerze, że naprawdę no jakoś to w miarę fajnie idzie. Przeważnie po 3 miesiącach już byłem bardzo zmęczony. A teraz przez to, że jest taka różnorodność tych krajów, tych miejsc, byłem na 5 różnych kontynentach już. I wiecie, cały czas coś nowego. No i po prostu jest fajnie. Jest fajnie. Jeszcze kolejny miesiąc będzie naprawdę fajny, także dziękuję bardzo, że oglądaliście odcinki. Mam nadzieję, że wam się podobały odcinki z Peru, że wam się podobały z Indii z Pawłem. To teraz przygotujcie się jeszcze na 3 fajne z Medellin. Paweł, pożegnaj się. Elo i widzimy się w Kolumbii. Dokładnie tak. Pozdrawiamy. Zostaw subskrypcję, komentarz i lajka.